Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czajnikowego. Dzisiaj opowiem Wam o herbacie japońskiej Gyokuro. Zapraszam. Herbata Gyokuro jest jedną z bardziej cenionych i z droższych herbat japońskich. Dlaczego jest taka wyjątkowa? No tutaj trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na różnicę w produkcji tej herbaty, porównując ją do innych zielonych herbat. No przede wszystkim chodzi o same uprawy, ale warto wspomnieć, że różnica jest też w szczepie herbaty. Przeciętną senczę produkuje się z odmiany Yabukicza. Za to Gyokuro najczęściej pochodzi ze szczepów Asachi, Okumidori, Yamakai albo Semidori na przykład. No tutaj w zależności od plantacji różne te szczepy są wykorzystywane. No i co istotne, tutaj ta herbata, jak spojrzycie, jest intensywnie ciemnozielona, ma postać takich igiełek. Sama produkcja już odbywa się normalnie, czyli jak to w Japonii, przerywana fermentacja jest parą wodną, później jest suszona, jest w formie właśnie takich igiełek, które w Japonii się ceni. No i różnica, o której chcę powiedzieć, jest jeszcze na polu, na plantacji, kiedy herbata rośnie. Słuchajcie, to ciekawe. Ta herbata, żeby była taka ciemna i żeby miała tak głęboki i bardzo ceniony przez Japończyków smak, musi być zacieniona. Ona dojrzewa w cieniu, dlatego nad całym polem herbacianym buduje się dach. Czy to dach z bambusa, czy z trzciny, z różnych takich mat, czasem z jakiejś folii, no to już zależy od plantatora. Chodzi o to, żeby herbata miała ciemno. Same listki herbaciane wtedy dojrzewają w ciemnościach, znaczy no nie jest to zupełna ciemność, jest to dość ograniczony dostęp światła, dzięki czemu w herbacie wydziela się więcej chlorofilu, wytwarza się, ponieważ mając mniej słońca, herbata próbuje się wciąż wyżywić, dostarczyć sobie właściwej ilości pokarmów drogą fotosyntezy, a żeby można to zrobić w cieniu, herbata musi wytworzyć więcej chlorofilu, przez co właśnie taki ciemny, wręcz choinkowaty odcień listków, bardzo bogata w chlorofil. I tutaj ona jest troszeczkę podobna do kabuseczy, która również jest zacieniana, tyle że kapusecza tylko na tydzień. Za to Gyokuro powinna być zacieniona aż na 3 tygodnie przed zbiorami. Gyokuro różni się smakiem od innych herbat, jest słodkawa, nie ma goryczy, no i też nie za wiele teiny się w niej wydziela. Bardzo charakterystyczny, intensywnie zielony wręcz smak, taki trawiasty, świeży, szpinakowaty. No i bardzo dużo umami, czyli tego, co w Japonii bardzo sobie w herbacie wszyscy cenią. To, co sobie zaparzymy, którą chciałem Wam pokazać, to jest Gyokuro Yame, czyli plantacja Yame w prefekturze Fukuoka. Jest to największy producent Gyokuro w Japonii i większość Gyokuro jest właśnie z tej plantacji, a zarazem jest to Gyokuro najbardziej doceniana. Na przykład w 2007 roku spośród wszystkich Gyokuro, które poddane zostały ocenie, ta została wybrana jako najlepsza i najsmaczniejsza Gyokuro w Japonii. Także mamy najlepsze, co może być. Gyokuro parzy się nieco inaczej niż przeciętnie zielone herbaty japońskie. Tutaj trzeba użyć jeszcze chłodniejszej wody. Używamy wody w temperaturze 60 stopni, a nawet 50. No, niektórzy kiperzy zalecają wręcz 40 stopni, także to już jest naprawdę chłodna woda. Wyśmienita Gyokuro zaparzona. Niesamowity aromat, bardzo głęboki.
bardzo warzywny, szpinakowy, ale czuć już słodycz w samym zapachu. Lekka jakby nuta owoców, może trochę papai. Niesamowita kompozycja, słuchajcie. Doskonała. Najszlachetniejsza japońska herbata. Może nie najszlachetniejszy zbiór, tylko taki na naszą kieszeń, powiedzmy, ale niesamowite. Każdy herbaciarz musi znać ten smak. Nie ma innej możliwości. Wspaniała i bardzo zdrowa. Jak mówiłem, nigdy nie jest gorzka. Oczywiście porządnie zaparzona. Nigdy nie jest gorzka. Zawsze jest przyjemnie słodziutka, którą w ogóle wyczuwa się tę słodycz jeszcze później, po wypiciu. Głęboko jeszcze na języku. Wspaniała. Naprawdę wspaniała. Cóż więcej dodać. Pijcie Gyokuro. Zapraszam serdecznie na kolejne nasze odcinki, na naszą stronę. A dziś to tyle. Do zobaczenia.